Stan wojenny został ogłoszony w niedzielę. W poniedziałek przyszliśmy wszyscy do pracy na godzinę 7. Do godziny 7, od godziny 7 do 8 nie robiliśmy dokładnie nic. Siedzieliśmy sobie za biurkami, no i żeśmy się zastanawiali. Telefony nie działały, bo zostały wyłączone. Ponieważ ja jestem krótkofalowcem, to zrzuciłem hasło kolegom, a było nas chyba 5 czy 6 w tym pokoju, w którym ja siedziałem. Mieliśmy swoje stanowiska pracy. Dobrze byłoby posłuchać radiostacji milicyjnej. Wszyscy koledzy się zapalili, mówią, co potrzebujesz? Bo myśmy zawsze mieli taką sytuację, że zawsze mieliśmy mniej przyrządów niż ludzi, którzy muszą z nich korzystać. No to ja im wyliczyłem, co ja chcę. Po 15 minutach z całego budynku ściągnięte zostały wszystkie przyrządy i mówią, ile ci to zejdzie? Ja mówię, no potrzebuję taką osłonę metalową. Jak ona ma wyglądać? No tak, to ja ci to zrobię. Poszedł, przyniósł mi 10 takich osłon. No bo myśmy robili modele urządzeń, w związku z tym dla nas to nie był jakiś problem. Z tego powstało urządzenie, to się nazywa konwerter, który przesuwa częstotliwość tą policyjną, tą milicyjną wtedy, ale policyjna teraz jest w tym samym miejscu, przeniesione na zakres UKF-u. A zakres UKF-u każde radio dierowskie odbierało. W związku z tym wystarczyło w miejsce pomiędzy antenę a gniazdo odbiornika radiowego włączyć ten konwerter, podłączyć bateryjkę 4,5V i mieliśmy w radiu informacje, które nadaje policja. Jak to zostało wykorzystane? Ponieważ te 10 sztuk to myśmy zrobili sami, na tych 10 blaszkach, zresztą 3 mi zostały do dzisiaj, tylko nie mogłem przed przyjściem tutaj do pana znaleźć ich w tym momencie, ale one jeszcze fizycznie istnieją. No więc koledzy z innych pięter przylecieli, zrób nam rysunek i pod koniec dnia już wszyscy mieliśmy na co dzień transmisję tego, co nadawała milicja. I żeby było weselej, ponieważ część radii miała taki wskaźnik do strojenia, to jeżeli nadawał Dzierżoniów, to wskaźnik stał po środku. Jak nadawał Wałbrzych, wskaźnik był przechylony w jedną stronę, a jak Wrocław, to przechylony w drugą stronę. Także praktycznie 3 sieci radiowe były słyszalne na miejscu. Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek Zabytków Techniki. Dzisiaj, jak się domyślacie, przenosimy się do Dzierżoniowa. Przed nami kolejna historia tamtejszego konstruktora. Tym razem naszym gościem i bohaterem będzie pan Zdzisław Kaszta. Podobnie jak wielu kolegów, większą część życia zawodowego spędził w Diorze, wędrując poprzez różne wydziały i stanowiska. Opowie o tym sam, ja tylko tak w skrócie. Rozpoczynał w biurze kontroli wyrobów gotowych, później był konstruktorem w wiodącym biurze konstrukcyjnym. Czym to wiodące biuro różni się od tego, nazwijmy to, zwykłego, wyjaśnię Wam za chwileczkę sam. Następnie był technologiem na Wydziale W8 i zajmował się produkcją płytek drukowanych. Wreszcie został kierownikiem do spraw szkolenia zawodowego i współpracy ze szkołą słynną Radio Budą, by wreszcie na koniec zostać kierownikiem filii oddziału zakładów radiowych Diora w Nowej Rudzie. Zanim jednak przeniesiemy się na południe Polski, to 2 słowa, bo ten odcinek, może zauważyliście, ma numer 99. Wypadałoby, żeby ten kolejny był w jakiś sposób szczególny i specjalny i coś takiego przygotowuję. Nie chcę w tej chwili zbyt dużo powiedzieć, bo zawsze w takiej sytuacji się obawiam, że w ostatniej chwili coś nie wyjdzie. Ale mam nadzieję, że uda się zrealizować materiał w
miejscu właśnie szczególnym. Poprzednie materiały z tamtego miejsca cieszyły się Waszym dużym zainteresowaniem, a teraz będzie do tego jeszcze bardzo ciekawy temat, o który wiele osób wcześniej prosiło, także zapowiada się całkiem ciekawie i wyjątkowo. Tymczasem zapraszam do Dzierżoniowa. Na drugi dzień była jakaś historia, że milicja idzie po kogoś. W międzyczasie ustaliliśmy, że linie telefoniczne zostały zrobione w ten sposób zabezpieczone, że oni nie zniszczyli całej centrali, tylko wzięli i wyłączyli sygnał dzwonienia. Jeżeli byliśmy umówieni na określoną godzinę, to można było się dodzwonić do siebie. Ponadto podejrzeliśmy, jakie są numery telefonów do Warszawy. Dzwoniło się w ten sposób, że się wykręcało określony numer, pojawiał się sygnał zajętości, należało go ignorować i wysyłać numer kierunkowy Warszawy i potem kierunkowy w Warszawie można było rozmawiać. Tak komitet w Dzierżoniowie się porozumiewał. I to wszystko funkcjonowało przez parę ładnych tygodni. Nawet milicja dokładnie wiedziała, że u was to tam z głośnika leci na sali na górze, co my mówimy. Był moment, że oni po kogoś szli, to myśmy znajdowali sposób, żeby zawiadomić tam te osoby, które żeby uprzedzić tę wizytę tej milicji. To w ogóle jest śmieszna sprawa, bo ja wtedy biegałem w takich zawodach, które się nazywały łowy na lisa. Ja nie wiem, czy pan wie, co to jest. To jest 5 nadajników, które się znajdują w terenie i zadaniem zawodnika jest wystartować, wszystkie 5 odnaleźć i przybiec na metę. I ja byłem w reprezentacji kraju, nawet byłem na tych zawodach w Korei Północnej. Co wtedy był ewenement, mało kto mógł być. Ale ja pękałem ze śmiechu. Ja bym taką radiostację, bo niektórzy ludzie umieszczali radiostacje na przykład na budynkach i nadawali program. A milicja nie mogła ich odnaleźć. Ja się śmiałem z tego tak, bo ja już byłem z 8 czy 10 lat, rok w rok jeździłem na różne zawody w różnych miejscach świata w poszukiwaniu tych radiostacji. Ale nie angażowałem się po prostu. A żeby było jeszcze weselej, to w domu sobie wziąłem elektromagnes od jednego z naszych tych radii, które miało 2 magnetofony wbudowane do siebie. I każdy z tych magnetofonów był poruszany elektromagnesem. Jak pan naciskał klawisz, to ten elektromagnes przyciągał i taśma ruszała i nagrywała. Więc taki elektromagnes ja sobie wziąłem, podłączyłem do ZK-40, postawiłem to w łazience, przeciągnąłem kabelek przez wywiecznik, żeby na górze tam, gdzie wychodzi na zewnątrz, tam znajdowała się prosta antena. I miałem bez problemu Wrocław, Wałbrzych i Dzierżoniów tutaj. W każdym razie, tylko jak się któraś radiostacja odzywała, to magnetofon ruszał i nagrywał to. I powiem tylko tyle, że jestem na etapie szukania tej taśmy. Ona fizycznie gdzieś musi być. To nie wiem, czy oni mieli takie sprzęty. To znaczy nie, no myśmy byli w takiej sytuacji, że byliśmy bardzo do przodu. Myśmy tutaj, to nie było miesiąca, żeby nie przyjeżdżali do nas ludzie z Philipsa, z Siemensa, z HP, prawda? Takie wizyty były tamtych ludzi i oni w wielu momentach kręcili głowami, że my więcej wiemy od nich w tym miejscu. Także to było rzeczywiście tak było, bo w biurze konstrukcyjnym nie stosowano się, nie przeszkadzano. Na przykład magnetofon, to radio z magnetofonem, to powstało
w szufladzie biurki człowieka, który zrobił własny mechanizm i potem zbadał go i okazało się, że on jest lepszy od tego japońskiego, co myśmy kupowali od Japończyków. I stąd się zrobił, powstała produkcja mechanizmu u nas. Ale szefowie o tym nie wiedzieli, dopiero dowiedzieli się w momencie jak zrobione były badania. I nawet się nie obrazili, bo to różnie z szefami bywa w takich przypadkach. No dobrze, zacznijmy może... Dobra, teraz przejdźmy do konkretów. Od mojego początku. Bardzo proszę, żeby się Pan przedstawił i opowiedział, jak się rozpoczęła Pańska przygoda z Diorą. Nazywam się Zdzisław Kaszta. W Diorze pracowałem od roku 63 do 90, gdzie w roku 90 pojechałem sobie do Stanów do pracy. Po prostu tak mi się trafiło, żeśmy pracowali w takiej firmie, która robiła silniki do promów kosmicznych. I po prostu tam trafiłem, prawda? Zupełny przypadek. I potem jak wróciłem stamtąd, to cały czas utrzymywałem kontakt z Diorą od początku do końca, ale to trwało jeszcze parę ładnych lat. Miałem różne inicjatywy ze swojej strony. Natomiast jak się w ogóle z radiami zaczęło? To jest w ogóle dziwna sprawa, dlatego że mniej więcej w 1955 roku mój ojciec kupił Pioniera U2. To jest ten Pionier w drewnianej skrzynce. Tak. Dlaczego U? Bo on jest uniwersalny. On się nadawał do zasilania prądem 230 V i prądem stałym. I pamiętam jak dziś, że on zarabiał 760 zł, miał taką miesięczną pensję, a za to radio z drugiej ręki zapłacił 200 zł. Czyli na ówczesne czasy to były... I szczerze mówiąc, fascynowało mnie, ponieważ byłem wtedy dzieckiem 9-letnim, jak się włączało, jak się lampy rozżarzały i radio zaczynało żyć, prawda, swoim własnym życiem. I tak jakoś dziwnym trafem pamiętam, że udało mi się zrobić coś, co nie potrafię zlokalizować, skąd ja te informacje otrzymałem. Mianowicie zrobiłem sobie nadajnik iskrowy na stole. Dopiero niedawno sięgnąłem do internetu i to jest jakiś dokument zrobiony przez profesora Lwowskiego, nazwiska w tej chwili nie pamiętam tego profesora, i to było w 1898 rok jest datowane to. I takie urządzenie sobie potrafiłem zrobić na stole. I ono działało w ramach stołu, prawda? I na tej bazie powstała cała seria urządzeń nadawczo-odbiorczych, to są tak zwane iskrowe nadajniki, które były używane w wojsku, między innymi były używane w Titanicu. Tam też taki nadajnik był. Wtedy nie było ani lamp, ani diod. I odbiornik wyglądał w ten sposób. Mówię o tym urządzeniu, które sobie pozwoliłem zrobić na stole jako dziecko. To była rurka po aromatach do tego, co do kuchni się używa, żeby ten, i wypełnione opiłkami metalu z 2 końcówkami. Jak przychodził sygnał, to zaczynało przewodzić, dzwonek zaczął dzwonić, a młotek tego dzwonka uderzał w to i kasował. Inaczej to by dzwoniło cały czas. I takie coś sobie zrobiłem na stole. Wtedy wiedziałem tylko, że są grube druty, cienkie druty. Skąd cienkie? Cienkie druty były brane z radii po niemieckich, które były spalone i nie miały magnesów w głośnikach, tylko miały elektromagnes z cienkiego drutu. A gruby drut to były takie kierunkowskazy, które się tak wychylały w tym czasie. Teraz kierunkowskazy się zapalają i gaszą, a przedtem była taka chorągiewka wznosząca się i ona miała tam elektromagnes z grubego drutu i stąd mieliśmy ten gruby drut. No i dobrze, wracając do tego. Więc była to w pewnym sensie fascynacja. Nauczyciel namówił mnie, żebym złożył papiery tutaj do tego technikum. Fatalna sprawa była, bo było 13 kandydatów na jedno miejsce. To był taki wyścig. Ja się nie załapałem do technikum,
tylko załapałem się do zasadniczej szkoły zawodowej. Pół punktu mi brakło, żebym się do technikum. Z tym, że technikum trwało 5 lat dzienne, a to trwało 3 lata. Z tym, że oni nam zagwarantowali, że jeżeli przyjmiemy się do Diory, to oni odtworzyły kierunek technikum i z marszu przechodzimy i kończymy technikum tutaj. I na takiej zasadzie po następnych 3 latach stałem się technikiem, prawda, z tutejszej szkoły. Zresztą moim wychowawcą to był Piotr Ciołek. To był taki znana osoba, która potem ileś lat, żeśmy nawet biurko w biurko siedzieli, bo to się tak losy różni, bo inżynierowie z Diory przedmioty zawodowe wykładali w technikum. Była taka metoda. Zresztą miałem w ogóle problemy z przyjęciem się do Diory, bo był przepis, który mówił o tym, że można przyjąć nieletniego, jak ma ukończone 17 lat. Ja 17 lat kończyłem 30 sierpnia. Szkoła się kończyła w czerwcu, to miałem wakacje i dopiero po wakacjach mogłem przyjechać i zostać przyjęty do Diory. No oni nam tu zapewnili tam łóżko w hotelu robotniczym, prawda, w Kamionkach. No i w ten sposób stałem się pracownikiem. Pracowałem pierwsze 3 lata pracowałem w laboratorium kontroli. Moim zadaniem to między innymi było branie z taśmy odbiorników radiowych bądź telewizyjnych, bo wtedy robiliśmy już Alladyna. No i trzeba było go przynieść do siebie, zrobić wszystkie pomiary, które są wymagane od tego telewizora. No i następnie była decyzja, co robić z produkcją, bo jakby coś nie wychodziło, to musimy natychmiast wkroczyć i doprowadzić do tego stanu, żeby produkcja była. Zresztą w momencie, jak ja się w tym wrześniu przyjęłem, to po 3 miesiącach Diora się spaliła. Coś słyszałem, tak. I ona się spaliła i to nasze pomieszczenie, gdzie ja byłem, też się spaliło. I przeniesiono nas tam w pobliżu dworca kolejowego, teraz to się nazywa ulica Strumykowa, z tym, że tej ulicy wtedy nie było. Kończyło się ślepą uliczką, gdzie się wjeżdżało i tam przez kilka lat Diora funkcjonowała, robiła radia i telewizory. A równocześnie próbowano różnymi sposobami uruchomić produkcję w różnych miejscach, i w Dzierżoniowie, i w Świdnicy, i w Lewiniu Przeskim, i w Wałbrzychu, i nawet na Klęczkowskiej, to znaczy w zakładzie karnym. Tam był oddział Diory. Ja się śmieję z tego, dlatego że byłem tam wydelegowany, żeby tych ludzi nauczyć tej pracy, prawda? Ja się śmiałem z tego, że te 3 miesiące, które ja tam spędziłem, bo rano wsiadałem w autobus, jechałem na Klęczkowską, spędzałem cały dzień w zakładzie karnym, a potem wychodziłem i wracałem do domu, prawda? Że to powinno być mi zaliczone na poczet przyszłej kary. Ale to już tak na marginesie. A czym oni tam się zajmowali? Meluzyną. A z meluzyną to w ogóle była cała historia. Dlatego, że po tym technikum zabrano mnie do wojska. Wojsko się zaliczało normalnie do pracy. To były takie czasy. Z tego wojska jak wróciłem, to już nie wróciłem do tego laboratorium kontroli, tylko wróciłem do tak zwanego wiodącego biura konstrukcyjnego. Biuro się dzieliło jakby na 2 części. Na wiodące biuro konstrukcyjne i to właściwe biuro konstrukcyjne. I naszym zadaniem było przetestowanie pomysłów na to, co chcemy ewentualnie robić. Ja osobiście brałem udział w produkcji pierwszej meluzyny, tej głównej skrzynki oraz tej skrzynki radiowej. A potem żeśmy to przekazali normalnemu biuru konstrukcyjnemu, którym zadaniem było stworzenie dokumentacji, no wszystko to, co jest potrzebne do produkcji, całego oprzyrządowania, a myśmy się zajęli kwadrofonią. Zrobiliśmy do meluzyny 3. skrzynkę kwadrofoniczną. Powiem więcej. Nawet były z Wrocławia testowe programy kwadrofoniczne. Można było posłuchać, jak mucha lata dookoła
i na nosie panu siada na przykład. I to było transmitowane normalnymi 2 kanałami radiowymi. I fizycznie ja brałem udział w realizacji takiego urządzenia. Potem przyjąłem się na studia. Na studiach był taki sam problem jak z tym technikum. Znowu 13 czy 14 na jedno miejsce. Wielka aula, gdzie by się, nie wiem ilu ludzi było, ale myślę, że z 1000 co najmniej, prawda? Gdzie był egzamin wstępny. I właściwie decydowała o tym matematyka. I z tego nas zostało tylko 60. Z takiej dużej grupy zostało nas 60, a po 2 latach jeden z panów profesorów zrobił sobie żart i zredukował nas do 20. Ale to mieli takie fantazje i już ta 20 skończyła studia normalnie. Potem, żeby było jeszcze śmieszniej, to ja z marszu, bo cały czas to były studia wieczorowe. To polegało na tym, że nas zwalniano o godzinie 13, wsiadało się w autobus dierowski, który nas wiózł najpierw na obiad tam w pobliżu głównej krzyżówki we Wrocławiu, potem na godzinę 16 wiózł na Politechnikę, gdzie do 20 mieliśmy zajęcia normalnie. A potem o 20 autobus nas zabierał i na tą 9:30, 10 byliśmy tutaj z powrotem. No i w ten sposób w tym czasie studia były 5-letnie, inżynierskie. Moja córka jak poszła na studia, to ona w 2,5 roku zrobiła te studia inżynierskie. Nie wiem jacy to są inżynierowie w tej chwili, to już osobna sprawa. Potem z marszu, znowu ciągle pracuję w Diorze, poszedłem na studia magisterskie. Tu to w ogóle cyrk był cały, bo teraz się śmieją, że tam komuś wystawili dyplom. A ja byłem w takiej grupie na studiach, gdzie był komendant wojewódzki milicji. W mojej grupie, obok, kolega ze studiów, prawda? Był pułkownik, szef komputerów Śląskiego Okręgu Wojskowego. Był i najciekawsze, no i jeden z ministrów, którego nigdy nie poznałem, ale który zawsze na liście był. Był i skończył z nami te studia. Znaczy ja go poznałem, bo on jako nadrzędny minister z Warszawy to przyjeżdżał do nas, to ja go z widzenia rozpoznawałem, ale na studiach, niby ze mną chodził, prawda? No, ja się bardzo z tego śmieję, bo ja równocześnie biegałem w zawodach sportowych. I to wyglądało na tym, że tak powiedzmy 3 tygodnie w roku to mnie zwalniano na zawody, które gdzieś się odbywały, nie wiem, w Jugosławii, w Korei Północnej, gdzieś we Francji, gdzieś w Niemczech, prawda? Otrzymywałem takie zwolnienie. No i żeby było weselej, to pamiętam, a chyba mam nawet do dzisiaj, takie pisma, które mi delegował pan Kwaśniewski, który był wtedy ministrem sportu. I było napisane na pewno inżynier Kwaśniewski na tej piątce. Ja mówię to tak przy okazji tego wszystkiego. A teraz wróćmy do tej kariery, bo tutaj ja opowiadam o poboczne zupełnie historie. Po tym jak kończyłem te studia inżynierskie, to z tego wiodącego biura konstrukcyjnego zostałem przeniesiony na technologa wydziałowego Wydziału W8. To był wydział taki, który robił płytki drukowane. I on się składał z 4 zespołów taśmowych, mniej więcej po 60 ludzi na każdym z tych stanowisk i pracujący na 2 zmiany. Czyli tak naprawdę to tam jak pomnożymy 60 razy 4, to mamy 240 plus jeszcze to tak jakieś 500 osób średnio tam cały czas pracowało na okrągło, bo czasem i nocne zmiany się pojawiały. I myśmy robili tam tak od 6 do 7 milionów płytek rocznie. Dlaczego? Bo każde telewizor, każde radio, to ono się nie składa tylko z jednej płytki drukowanej.
W związku myśmy musieli zaopatrzyć cały ten zespół. W bardziej w prostszych urządzeniach to na tym wydziale była cała płytka gotowa, cała gotowa płytka radia wychodziła na przykład. Były takie zespoły. I ja tam pracowałem 2,5 roku. W tym czasie skończyłem te studia, to mnie przeniesiono mnie jako kierownika szkolenia zawodowego. W czerwonym budynku, tutaj na parterze siedziałem. I moja praca polegała na koordynowaniu szkół i zapotrzebowanie w stosunku do pracowników, które mamy. I to miało ręce i nogi, prawda? Bo myśmy z jednej strony zaopatrywali szkoły w przeróżne rzeczy, a szkoły nam dostarczały uczniów, prawda? Jakieś tam wycieczki, nie wycieczki, to wszystko było ten. Później zostałem przeniesiony na kierownika zakładu w Nowej Rudzie. Tam została przeniesiona produkcja odbiorników przenośnych. Następnie wróciłem do przyrządów pomiarowych, do działu robiących przyrządy pomiarowe. I tak w zasadzie do końca już potem mojego pobytu w Diorze. Dlaczego? Bo żeby zrobić taki wyrób jak odbiornik radiowy, on wymaga mnóstwa dodatkowych urządzeń, które są w stanie, żeby można było dostroić radio, żeby można było sprawdzić jego parametry i tak dalej, to tych stanowisk trzeba było dużo. Przyrządy pomiarowe były bardzo drogie, dlatego że byle jaki przyrząd pomiarowy kosztował 50–80 tysięcy dolarów. A na taśmę potrzeba było na przykład 20 takich stanowisk. W związku z tym powstała specjalna sieć i specjalne sygnały generatorów, które imitują te generatory, trzeba było za te tysiące dolarów kupić i zastąpić je, prawda? No i naszym celem, każdy miał tam wydzielone swoje zadanie, robił pewne urządzenia i te urządzenia nam na ogół wychodziły. To tak różnie bywało, bo to jednak były trudne sprawy, bo wkraczamy w poczet bardzo zaawansowanych firm zagranicznych, takich jak Hewlett Packard na przykład. Co najdziwniejsze, na którejś z wystaw, gdzie był Hewlett Packard, napisałem odręcznie zapotrzebowanie na informacje od Hewletta Packarda i przez chyba 5 lat dostawałem ich biuletyn wewnętrzny, który przysyłano ze Stanów Zjednoczonych do Dzierżoniowa do mnie na biurku. Przedziwne to były relacje, że nikt nikomu tego wewnętrzny biuletyn jakiejś firmy zagranicznej i to bardzo zaawansowanej przychodził, ale oni wiedzieli, że my się na tym wszystkim znamy. Oni wiedzieli, bo ja parę razy obsługiwałem, bo oni zazwyczaj oni chcieli swoje przyrządy sprzedawać. To oni przyjeżdżali specjalnym samochodem ciężarowym, gdzie były całe laboratorium postawione i nam wstawiali się je pod budynkiem. To było Opiwro, a teraz to jest sąd, prawda? Pod tym budynkiem trzeba było ich zasilić i panowie inżynierowie nam pokazywali, jak ich przyrządy działają, a myśmy się chwalili swoimi. I okazało się, że wcale nie byliśmy tak daleko od nich, prawda? Aha, i te przyrządy były wyłącznie na potrzeby Diory? Tylko wyłącznie, to znaczy nie do końca, bo ja wiem, ja tam mam jakiś patent w tych urządzeniach, znaczy miałem, bo to jest czas przeszły, miałem patent i ten patent dostawało się pieniądze, ponieważ ten system kontroli, który u nas był zrobiony, podobał się iluś tam zakładom radiowym, które na terenie Polski były, to te zakłady zamawiały u nas całe te systemy, prawda? A ponieważ w składkę wchodziło to urządzenie, które stanowiło mój patent, to tamci mi płacili pieniądze. No tak. No to co jest zgodne z prawem, prawda? No tak. No dobra, może jakieś pytanie, bo ja się rozkręcam. Nie, bo też ciekawe rzeczy, natomiast ja bym co by pan chciał? zapytał o te właśnie konkretne urządzenia. Już Pan wspomniał o meluzynie HiFi, o tej wersji kwadrofonicznej. Co jest takim urządzeniem, z którego Pan najbardziej jest dumny? To znaczy może inaczej, bo system
konstruowania polegał na pracy zbiorowej. Do któregoś roku w ogóle nie utożsamiano urządzeń z osobami. To nie potrafię precyzyjnie powiedzieć, ale myślę, że gdzieś do 75-6 roku potem przypisywano to konstruktorowi prowadzącemu ten wyrób. I tutaj czasem autorzy byli zupełnie z boku. Zresztą z tymi patentami to też tak różnie było. Zazwyczaj szefowie się dopisywali do takich rzeczy, prawda? Mimo że ich udział w wielu przypadkach to był no, co najmniej iluzoryczny, prawda? No i tutaj, to znaczy ponieważ ta trzecia skrzynka meluzyny była zrobiona w niedużej ilości, nie pamiętam, ale to mogę to sprawdzić ile, bo mam dane, ale tak w granicach kilku tysięcy tylko było zrobionych tej trzeciej skrzynki. To potem powstał, ale już poza moim udziałem, odbiornik, który się nazywał Cezar, kwadrofoniczny. I tym się zajmował Stefan Herz. On zmarł niedawno, chyba z rok temu zmarł, bo akurat jest z mojej ulicy, bo to jest taka prawie diorowska ulica, że 3/4 było domów to byli diorowcy, prawda? Także ja tutaj nie mogę w tym momencie przypisać. Na pewno ten magnetofon, o którym wspominałem, to był Stanisław Schilling, to na 100%, bo byłem świadkiem tego, prawda? No a resztę to były bieżące sprawy, one były mniej lub bardziej tutaj, no trudno mi nie chcę fantazjować w tym momencie, prawda? No dobrze, ale to już jakby... Na przykład, brałem udział w robieniu Pioniera. Częścią M3 ja się zajmowałem, częścią W3 zajmował się 4 kolegów się zajmowało tym, taką grupę stanowiliśmy. I sprawa polegała na tym, że potem łączyliśmy to razem i tworzyło się z tego konkretne radio, które w zależności od tego to różnie bywało, wymagało wspólnej pracy, żeby to do końca chodziło tak jak trzeba. Ale to Pionier był znany z tego, że Gierek się tym zainteresował, prawda? Zresztą Gierek był tutaj w tym. I nawet film powinien być tutaj u was, nakręcony 16, bo sam go kręciłem, bo miałem zezwolenie na fotografowanie wszędzie w zakładzie pracy. W związku z tym mam bardzo dużo zdjęć, które mam swoje, a jeszcze nie wiem, czy wspominałem panu, że w momencie jak likwidowali to okazało się, że zamierzali pewne rzeczy wyrzucić, między innymi archiwum negatywów Diory chcieli wyrzucić. A ja go przejąłem i to archiwum Diory mam. I go przerobiłem na elektroniczną, na cyfrówkę. No to tam pan musi mieć mnóstwo ciekawych rzeczy w tych archiwach. To znaczy ja siedzę w tej chwili i usiłuję zrobić z tego jakąś taką publikację, ale głównie chcę się oprzeć na zdjęciach. I tylko kilka zdań do każdego zdjęcia opisu, ponieważ świat dzisiejszy jest obrazkowy tak naprawdę. Nikt tekstów długich nie będzie czytał. Ja w tym kierunku idę i ciągle, jeśli jeszcze trochę zdrowia wystarczy, a ponieważ ja stosuję metodę taką, że postanowiłem zrobić na złość ZUS-owi, czyli żyć jak najdłużej, no to wie pan, no to w tym momencie, w tym momencie mam pewną nadzieję, że może dotrwam. Wracając do Pioniera, przypomniała mi się taka historia. Równocześnie Kazimierz Sala, nie Sala, Sara, bo Sala to ktoś inny jest, został przypisany odbiornikowi Elizabeth. Z odbiornikiem Elizabeth to była taka historia, że myśmy nie dysponowaliśmy podzespołami. W związku z tym, żeby kupić technologię na wykonywanie podzespołów, głównie elektrolitów, to została zakupiona licencja na odbiornik radiowy,
a dodatkową licencję to miała być uruchomienie fabryki, które chyba się nazywała Telfa, chyba ta fabryka, mogę się mylić co do nazwy. I oni uruchomili tam produkcję elektrolitów, których normalnie nie było nigdzie, prawda? Nikt nie produkował, a sprowadzanie z zachodu kosztowało bardzo drogo. No ale ubocznym, że tak powiem, produktem było to Radio Elizabeth. Ponieważ zmierzyliśmy wszystko to, co zrobili Japończycy, to wyszło na to, że w 2 czy 3 miejscach się nie zgadza z tym, co myśmy chcieli. No i przyjechała taka ekipa 2 panów z Japonii, no i uważali się za najmądrzejszych na świecie. Okazało się, że oni 3 dni siedzieli i nie potrafili robić, a myśmy już wcześniej zbadali, co tam należy zrobić, żeby to radio chodziło jak trzeba. I jeden kolegów, przechodząc koło nich, oni siedzieli, bo mieliśmy coś takiego, co się nazywa klatki Faradaya. To znaczy, żeby próbować posłużyć się radiem, to nie można postawić tutaj radia i słuchać, bo będą przeszkadzały wszystkie stacje zewnętrzne. W związku z tym w każdym pomieszczeniu mieliśmy po jednej klatce Faradaya, to była taka specjalna klatka, która ekranowała wszystko. Jak pan wchodził do środka, to nie miał pan żadnego sygnału, prawda? I oni tam w tej klatce Faradaya siedzieli, kombinowali, a jeden z kolegów przeszedł tak mimochodem, mówi, że należy zrobić to i to. I oni od razu to chwycili, zrobili i od tego czasu stali się normalnymi ludźmi. Aha. No może by pan powiedział coś o tych planszach i pokazał, o co chodzi. Więc dobrze. Produkcja nowego wyrobu składa się z iluś etapów. Jeden z tych etapów to jest wygląd zewnętrzny. Myśmy mieli komórkę plastyków, było 2 czy 3 plastyków, nie pamiętam już w tej chwili. 2 na pewno, ale czy był trzeci, to nie pamiętam. Ich zadaniem było zrobić model wyglądu zewnętrznego tego radia. Ja tu mam właśnie przykład, taki efekt pracy takich plastyków, gdzie musimy do góry nogami. Tu nie ma napisu Polska jak na szaliku. To ten. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. Jakościowo to jest super. A ponieważ takich wersji było robionych parę, to w końcu jakaś tam wielka komisja, nie brałem w tym udziału, wybierała jakąś taką wersję i to przychodziło do tych właściwych konstruktorów i oni dopiero zajmowali się, żeby do tego wyglądu dopasować elektronikę w środku. To trochę sprawa wygląda w ten sposób, że tu było takie pewne zagłębie produkcji odbiorników radiowych. W Bielawie produkowano lampy radiowe. Potem prawdopodobnie profesor Rodkiewicz jak się przeniósł do Warszawy, to całą tą produkcję przeniesiono na ulicę Towarową do Warszawy. To jest tak z tyłu od Pałacu Kultury, a ja tam byłem jeszcze na początku lat 90. Oni jeszcze produkowali lampy. Ja się pytam, kto wam kupuje te lampy, jak już w Diorze mamy 20 lat tranzystory. A on mówi, jak to kto? Mówi, my eksportujemy czołgi do Afryki, gdzieś tam jeszcze. Tam są wszędzie radiostacje lampowe. I jesteśmy jedynymi na świecie, które produkują lampy do tych urządzeń. No proszę, a ja jeszcze wrócę do tych plansz. Jakby pan mógł coś powiedzieć o technice ich wykonania, bo to nie jest tak po prostu zdjęcie. Nie, to wygląda w ten sposób. Jest to poglądowe zdjęcie, który robił ten architekt, bo to byli architekci, którzy się zajmowali tym. Następnie robiono z tego robiono zdjęcie, następnie powiększano do wymiaru takiego ponieważ robiono to przy pomocy aparatu Globika, to taki duży, wielkoformatowy aparat, który był przez dziesiątki lat używany w Polsce, niemieckiej produkcji. Następnie wsadzano to do wielkiego powiększalnika, robiono odbitkę, a następnie to się nazywało takim urządzeniem, które rozpylało farbę.
Nie pamiętam. Aerografem. Areografem. Było to korygowane areografem. I wychodziło coś takiego, co my tutaj widzimy. Zresztą to widać nie tylko ten. Spróbujmy, ja staram się nie uciekać z kadru. Na przykład inny wyrób wygląda w ten sposób. WSH 303. Proszę? WSH 303. No, ja tego mam chyba jeszcze z 15, ale wziąłem tak pierwsze z brzegu, które się nawinęły. Co pan uważa za sukces Diory i własny? Jakieś urządzenie? U2 to jest tamten. Pionier. Właśnie. Sukces. Był moment, że byliśmy rzeczywiście w czołówce tego wszystkiego. Tylko pojawiła się rywalizacja pomiędzy Warszawą, Gdańskiem i Dzierżoniowem. Warszawiakom się nie mieściło w głowie, że ktoś może wiedzieć coś lepiej poza Warszawą. W związku z tym Diora była bardzo mocno, stwarzali problemy Dzierżoniowowi. Im się nie mieściło w głowie, że jak coś wielkiego, to musiało być w Warszawie. No i stąd Kasprzak był hołubiony i przez dziennikarzy, i przez dostawę materiałów. Dlatego, że żeby dyrektor mógł zrobić jakikolwiek produkt, który my tutaj widzimy, to on musiał go najpierw zatwierdzić w Warszawie. Bez tego w ogóle nie dostawali pieniędzy, bo co oni robili? Oni dodawali na to po prostu pieniądze. Ta sytuacja uległa zmianie w momencie, jak Diora stała się spółką akcyjną. Tutaj mam te udziały. Stworzono grupę ludzi, którzy się złożyli, że tak powiem, na przedsiębiorstwo, z tym, że niestety z dużą ilością udziałów warszawskich. I problem się zrobił dokładnie taki sam, jak był. Zresztą wszedł jeszcze w to wszystko pan Balcerowicz. Ale mieliśmy o sukcesach mówić. To znaczy sukcesy polegały na tym, jeżeli to w ogóle można nazwać sukcesem, że były branżowe wystawy. I na tych branżowych wystawach wyroby diorowskie zajmowały bardzo na pierwszym miejscu. Ale to też nie przekładało się nijak na sukcesy bezpośrednio ludzi. Natomiast sukcesem uważam, że było to, że myśmy mieli stosunkowo wysokie pensje, jak na ówczesne czasy. To znaczy, ja kończąc szkołę, tą pierwszą, nie tą zasadniczą, tylko to technikum, to otrzymałem mniej więcej średnią krajową, wie pan. Bo wtedy byłem 3 lata pracy, 4 lata pracy. I tak się mniej więcej kształtowały wynagrodzenia poszczególnych pracowników. Tam, wie pan, różniły się 20% między sobą. To były takie wielkie różnice. I to uważam za sukces. I to zostało zrobione poprzez ludzi. No, a z kierownictwem to jest różnie. Ja bardzo krytycznie odnoszę się do kierownictwa, bo ja uważam, że Diora tylko dlatego padła, że wyobraźni brakło tym zarządzającym wszystkim. Można było pociągnąć w inną stronę, no ale to już minęło, przeszło i nic tu nie wymyślimy w tym miejscu. To może zostawmy, a jeszcze bym zapytał, co pan zapamiętał jako jakieś takie wyjątkowe wyzwanie? Coś, co się udało zrealizować, pokonać jakieś problemy? No mam tu trochę kłopotu. Przez pewien czas Diora produkowała wyroby pod innymi markami. Są katalogi niemieckie, w których oczywiście słowa nie ma, że to jest Diora, ale te najnowsze wyroby tam tkwią. Jako wyroby Blaupunkta, na przykład Tesla. Myśmy bardzo dużo wyrobów robiliśmy pod hasłem Tesla, prawda? Dla Dla Czechosłowacji, tak.
Produkowaliśmy radia, które były niczym pan go nie odróżniło, to ani słowa nie było, że to jest robione w Polsce, prawda? No była chyba duża współpraca z Francuzami, z Thomsonem. Ale to było na takiej zasadzie, że w katalogu nie było słowa Diora. No. I takie katalogi ja mam na półce, także mogę fizycznie pokazać. I jeszcze tylko pytanie, bo może jest coś, o co nie zapytałem, a chciałby Pan widzom opowiedzieć. Jakieś słowo podsumowania. To znaczy mogę opowiedzieć taką historię. Taką zupełnie prywatną. Ponieważ ja to urządzenie zrobiłem sobie podsłuchowe u siebie w łazience z tym elektromagnesem, co opisywałem, no w tej mojej łazience było słychać wszystko, cokolwiek mówi, gdziekolwiek to ktoś z tych wodzów powiedział, to było u mnie słychać przez radio. Tylko że w tym czasie mój syn miał kilka lat i chorował na zapalenie krtani. I w pierwszym tygodniu stanu wojennego złapało go takie zapalenie krtani. On się dusił po prostu. I jedynym ratunkiem było, trzeba było go wsadzić w samochód, zawieźć do szpitala. No, tam mu dawali zastrzyk, chyba hydrokortizon, ale nie mogę się mylić co do tego. Dawali mu tabletki i on wychodził z tego. To dzieci wyrastają z takich rzeczy, to nie jest ten. Tylko to nastąpiło w pierwszym tygodniu stanu wojennego. Śnieg taki. Samochód jest przykryty cały śniegiem. Mowy nie ma, żebym się mógł nim ten. Wsadziłem go do wózeczka i zawiozłem do szpitala. Tam przyjęli nas normalnie, zwyczajnie, zrobili zastrzyk, bo to wiadomo było, prawda? Jest to standardowe postępowanie. I dali receptę, żebym poszedł do rynku, do apteki, żebym wykupił lekarstwo. I tam nas złapali panowie. Milicja. Czy ja mam zezwolenie? No więc ja go tak potraktowałem, tego policjanta, że chyba go nikt nie potraktował. Ale oni się najpierw wzburzyli, ale potem jak usłyszeli, jak on kaszle, to jest taki charakterystyczny kaszel, to już dali spokój, wsadzili go do radiowozu i podwieźli nas pod tą aptekę, prawda? No i wszystko jest fajnie. Tylko w tym radiowozie to urządzenie gadało tak samo jak u mnie w łazience. A syn był gaduła. Na szczęście chyba był na tyle chory, że nic nie powiedział w tym momencie. No to mogło się wtedy bardzo źle skończyć, a w każdym internowaniem na pewno. No ale ominęło mnie to. No i całe szczęście. Dobra, dziękuję bardzo panie Zdzisławie. Dziękuję bardzo, to już wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję panu Zdzisławowi, bardzo dziękuję Muzeum Miejskiemu w Dzierżoniowie, całej załodze, panu dyrektorowi za możliwość przeżycia i udokumentowania tego wszystkiego. Mam nadzieję, że prace nad tym wspomnianym wydawnictwem fotograficznym, nad tym albumem idą we właściwym kierunku i we właściwym tempie. Szczerze życzę, żeby jak najszybciej ukazało się ono drukiem. Bardzo na to czekam. Dziękuję też bardzo za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek. Pamiętajcie, szczególny i wyjątkowy, bo setny. Do zobaczenia.